Czy faktycznie niewolnictwo zostało zniesione? Uważam, że pulpetiny na wyspie. Gdyby ich nie było, to by lipa była. Ale o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Tiketo. Salam. Hello. Nice. Witam Państwa. To jest bilet powrotny również na prom, na wyspę, moi drodzy. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku. Płyniemy na wyspę z takiego portu. Bilet kupiony w ostatniej chwili, moi drodzy. Więc zabieram Was na wyspę, na której niegdyś handlowano niewolnikami. Wyspa Gore. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna, moi drodzy. Podanie odcinka dalej mile widziane. Zapraszam w podróż po Senegalu innym niż do tej pory znamy. Za chwilę będziemy wsiadać na prom. Taki prom kosztuje około 35 zł, 40 zł, coś takiego. W jedną i w drugą stronę. Płynie ponoć 20 minut. No więc co? Zaraz się zabieramy, moi drodzy. Niewątpliwie będzie to podróż w przeszłość. Taka mało przyjemna, że tak powiem, z punktu widzenia, co tam się na tej wyspie działo. Postaram Wam się, moi drodzy, opowiedzieć jak najdokładniej to, co tam miało miejsce, żebyście też mieli rys historyczny i żebyście czuli, że tam jesteście poniekąd. Salam. Nauczeni doświadczeniem, na przodzie nie siedzimy, bo przewieje ostro, przegwiżdżę wręcz. Wszyscy idą na górę. Na górze też będzie gwizdało. Ale co tam? Będziemy, Mordula. Thank you. Thank you. Będziemy płynąć 20 minut. Oczywiście wycieczka szkolna, bo jak inaczej może być. Dupę będą krzyczeć, będą rwać tak zwanego ryja, no ale co poradzisz? Jesteśmy w porcie Dakar. To są statki kontenerowe chyba. Nie, dobrze mówię, ten kontenerowiec. A przepraszam, tutaj takim to ja bym się przepłynął na jachtostopie. Ale wielka łajba. O kurczę. Ale to jest potęga, jak się tutaj blisko stoi. Reflektuje się, bo tamten to chyba nie był kontenerowiec, tylko taki na sypki towar. Ale na kanale są znawcy, więc mogą powiedzieć coś więcej, nie? No to powiedzcie. Jest potęga. Jeden z większych portów przeładunkowych, moi drodzy, w Afryce Zachodniej. Lecimy na pełnej. Spójrzcie na ten statek. To jest do przewozu najprawdopodobniej LPG, gazu ziemnego w stanie ciekłym, kosmos. Już wypłynęliśmy z tego sportu. Tutaj statki stoją na redzie. Mamy już wyspę i stąd już widać, jak pięknie zachowała się architektura kolonialna na tej wyspie, biorąc pod uwagę, że jest zakaz ruchu kołowego, więc samochodów nie ma. Co on tego kajakarza strofuje?
młody chłopak jakiś sobie na rybki wypłynął, ten strofuje go, kurczę, w sumie. Ale wyzwanie tutaj, powiem wam, na takiej wodzie. Na ryby. Jestem przeciekawy tej wyspy, moi drodzy. Masa historii. Dobrze, że jest odizolowana od Dakaru, bo niestety byłby syf, kiła i mogiła, jak to mówią. Artyści, witam Państwa na wyspie Gore, kolebce historii, zlepku artystycznego nieładu, no i relatywnego spokoju względem tego, co przeżyliśmy dotychczas w Senegalu bądź w okolicy Senegalu. Już tutaj na wstępie widać 78 rok. Gore zostaje wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I dobrze, że zostało wpisane, bo pieniądze zaczęły płynąć na budowę, na odrestaurowanie tego miejsca, bo niestety to by przepadło. To by przepadło z wiatrem i solą oceanu. Ktoś pewnie się zapyta, kierowniku, ale o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Moi drodzy, ta wyspa to nic innego jak punkt przeładunkowy niewolników na trasie transatlantyckiej. I co ciekawe, jest coś takiego w historii tutaj tej wyspy jak ostatni posiłek. To nic innego jak wpakowanie w niewolników jak najwięcej jedzenia kalorycznego, czyli w tamtym czasie fasoli, czarnej fasoli i rzecz jasna, szanowni państwo, olej palmowy, tak jest. Ktoś zaraz powie, ale po co olej palmowy, po co ich tuczyć? Odpowiedź prosta, zaplułem się. To jest jak najszybsze otłuszczenie ciała, organizmu, spowodowane tym, że przed nimi długa droga. No i jak najwięcej energii, żeby ciało miało na to, żeby przetrwać. No bo wiadomo, że kiedy oni byli pakowani na te łodzie przez Atlantyk, to oni nawet płynęli 2 miesiące niekiedy, a może i 1,5 miesiąca, a jedzenie ograniczone niestety. Więc siłą rzeczy tym, którym się udało przeżyć, to praktycznie przeżyli na skrawku energetycznym. Wycieńczeni. Główny plac Gore Place de Gouvernement. Ależ to wygląda tak. Tutaj normalnie ludzie mieszkają. Pewnie potomkowie, którzy gdzieś tu się osiedlili. Żyli sobie, nie wiem co to jest. Powiem wam, że ciekawy przykład życia lokalnego tutaj na miejscu. Zanim jeszcze wejdziemy na środek wyspy, w sensie będziemy się przemieszczać po wyspie, to ja pójdę zjem, dobrze? To nie będzie mój ostatni posiłek, ale zjem po to, żeby, moi drodzy, mieć siłę na to, żeby wam opisywać, opowiadać i pokazywać piękno, które tutaj mamy. Jesteśmy w lokalnej restauracji i teraz wam pokazuję widok. Stricte turystyczne miejsce, a chłopaki tutaj sobie dorabiają, będąc przewodnikami, robiąc pamiątki i robiąc ogólnie jedzonko. W restauracji przeróżne jedzenie, różne ryby, ale nie jestem pewien. Jestem pewien krewetek. Gambas to są krewetki takie duże, takie powiedziałbym giganty, więc zamówiłem gambas z ryżem za 6000 sefa. To będzie około 40 zł. No i do tego limonada. No i też lokalny grajek, który sobie tutaj pyka. Wasze zdrowie? Smacznie. Czekamy na krewety. Przyszło jedzonko. Przyszły krewetki. Ogromne, gigantyczne krewetki, szanowni państwo. Smacznego. Test kierowniczy. Rękoma powinienem to jeść. Rękoma muszę. Inaczej to nie przejdzie. Wy ze mną to jedzcie. Powinienem umyć te łapy. Ale jak to na kierownika przystało, nie umyte. Ależ świeżutkie. Gorące, moi drodzy.
Ale fajnie zrobione. Mięso. Soczyste. Czuć, że świeże. Ale pyszne, moi drodzy. Będzie energia do kręcenia vloga. Dokładeczka wleciała ryżu i cebuli. Ale dobre jedzonko. Proste i smaczne. A ciężko znaleźć w takiej cenie na mieście w Dakarze takie jedzonko. Naprawdę. Patrzcie na to. Jest i ona. Piękna. Dawaj, dawaj, tutaj. Leć tam. On też musi zjeść, tak? Sobie niech trochę z życia ma. Z kierownikiem to ona przeżyje. To tak zwana pulpetina. Pulpetiny na wyspie. Gdyby ich nie było, to by lipa była. Ktoś zaraz zapyta, dlaczego by była lipa, kierowniku. A już tłumaczę. Myszy i szczury zjadłyby tę wyspę w praktyce i w przenośni, szanowni państwo. Witam, to ja, cały czas ja. Gore to kolebka artystów przeróżnych, którzy nawiązują do przeszłości, teraźniejszości, którzy, zobaczcie, próbują sprzedać swoje dzieła i naprawdę bardzo ładnie to robią. Hello, brother. I'm looking only. It's nice. Skończyłem jeść jedzonko, te krewetki i kelner, który obsługuje, podchodzi do mnie i mówi: o, tutaj przyjdziemy tutaj jeszcze. Ale przychodzi do mnie kelner, mówi tyle i tyle plus napiwek dla mnie. Ja mówię, jeszcze nie jestem na tyle bogaty, żeby zostawiać tutaj napiwki. Biorąc pod uwagę, że jest relatywnie drogo. No bo jest drogo. No bo jak płacisz za jedzonko tam 4 dychy albo ciutkę więcej, no to jest drogo, no. Na warunki tutejsze. Stare chaty z kamienia. O. Okiennice wskazują na grubość ściany. Zobaczcie, jakie grube ściany. Wytrzymałe ściany. Dlaczego? Po to, żeby dały radę podczas silnych sztormów, podczas silnych wiatrów. Ale jaja. Kocur szedł, stanął przede mną, wyszczał się na tablicę i poszedł dalej. Czy to jest wskazówka, że on tu rządzi? Ja cię kręcę, ty. Ten, kto wam powiedział, że Gore jest wyspą, ten skłamał. Gore to kontynent del Esprit z duszą. Wchodzimy ogarnąć bilet. Chyba do muzeum, ale nie jestem pewien, gdzie mam iść. Patrzcie na ziomka, ty. Odpłynął koleżka. Tutaj chyba. To jest muzeum. Z tej strony jest muzeum, tam jest po drugiej stronie dom niewolników. Przychodzili, sprawdzali stan zdrowia, kondycję fizyczną, no i kupowali niestety. XVI-XIX wiek, szanowni państwo. Tutaj odbywał się handel niewolnikami. 1892 rok jeszcze, zobaczcie. To jest dość ciekawe, zobaczcie. Reklama z 1769 roku, gdzie reklamują, że przyjechała nowa dostawa. Nowa dostawa niewolników. 94. Prime Healthy. Pierwszego sortu zdrowi. Negros. Afrykanie. 39 mężczyzn, 15 chłopców, 24 kobiety i 16 girls, 16 dziewczynek. Przywiezione z Sierra Leone. Jak spojrzymy na przeszłość, na historię, to zauważcie, jak wielokrotnie człowiek człowiekowi był
i jest wciąż tak zwanym wilkiem. I zaraz ktoś wyskoczy i zapyta: kierowniku, ale po co oni tam za tym Atlantykiem, za tą wielką wodą? Zarówno w jednej Ameryce, jak i w drugiej, w północnej, południowej, czy też na Karaibach na przykład. Moi drodzy, siła robocza. Zniewolona Afryka to idealna, tania siła robocza dla wielkich posiadaczy ziemskich, którzy, moi drodzy, wykorzystywali ów fakt i za tak zwaną kromkę chleba za cały dzień ci ludzie musieli pracować na farmach, na plantacjach bawełny, trzciny cukrowej, czy też kawy na przykład. Wykorzystanie słabej komórki na ogromną skalę. Chodzę sobie po muzeum tutaj, ale to muzeum jest takie, powiedziałbym, rozmyte. W sensie niby trochę mówi o tej historii, ale nie mówi. Nie skupiajmy się na tym, tylko skupmy się nad pytaniem, czy faktycznie niewolnictwo zostało zniesione. Czy po prostu zmieniło formę. W Afryce jeszcze muzeów nie potrafią robić, ale można im wybaczyć. Moim zdaniem, gdyby ktoś mnie zapytał: kierowniku, czy faktycznie niewolnictwo zostało zniesione? Uważam, że nie. Zmieniło formę po prostu, moi drodzy. To, że kiedyś sprzedawano za, załóżmy, kilka srebrników przysłowiowych człowieka, bądź za worek ziarna, bądź za inne dobra, to dziś w niektórych krajach tutaj w Afryce ludzie zarabiają ekwiwalent miesięcznie $50, $40. I tak jak byliśmy w Mauretanii, tam kolega, mój znajomy, prowadzący biznes, mówi tak: Tomek, gdzie ja znajdę ludzi, którzy będą mi pracować za 500 zł miesięcznie? Mówię wam już w przeliczeniu. Ja mówię: no nie znajdziesz, stary, w Europie nikt nie będzie za 500 zł pracował. Albo za 800, kucharz. Kucharz w restauracji za 800 zł? Nie ma bata. Nie da się. On mówi, że tutaj jest raj. Ma 65 osób pracujących. Średnie wynagrodzenie to jest jakieś 600 zł. Szok, nie? Chłopaki świadczą tak zwany przewóz towarów. Dom niewolników. Najbardziej jest znany punkt tutaj na wyspie. To są drzwi bez tak zwanego powrotu, przez które przechodzili niewolnicy i przez które wchodzili na statki. My teraz wchodzimy już legalnie, że tak powiem, z biletem do środka i tutaj sobie zobaczymy, jak to mniej więcej na wizualizacjach, które mamy tutaj w środku, jak to mniej więcej wyglądało. Przechodzimy teraz na patio, podwórze. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na pierwszą kondygnację, no i na dół. Dół, rzecz jasna, dla niewolników, dla więźniów. Czyli te pomieszczenia, które są tutaj, do których tak sobie zaglądamy, tutaj byli poupychani ludzie z odrobinką światła po to, żeby wiatr mocno nie zawiewał, ale też żeby po prostu nie uciekli, nie myśleli o tym, że się stąd da wyrwać. Poupychani na ścisk, proszę zobaczyć, tak jak tutaj widać, cele z każdej strony. Proszę. Powiem wam, że nocka w takiej celi to naprawdę była ciężka, ze względu na to, że to jest po prostu chłodno. I druga kwestia jest taka, że oni też bardzo często po prostu nie mieli ubrań, więc byli pościskani, a jak człowiek jeszcze jest głodny, no to ta temperatura ciała odczuwalna jest naprawdę tragiczna. Drzwi bez powrotu, dokładnie. To tutaj niewolnicy z tych cel przechodzili tęże drogą, aby wejść na pokład statku i płynąć dalej w kierunku Ameryki Południowej, tak jak wspomniałem wcześniej, północnej czy Karaibów. A właśnie tutaj. Tu się rozgrywał, moi drodzy, początek, a może i koniec dla niektórych wielkiej podróży.
Ja myślę, że nawet większość z tych ludzi, którzy byli wysyłani, nie miało zielonego pojęcia, gdzie płynie i czym jest w ogóle Ameryka. Jest to jedno, że tak powiem, z ważniejszych miejsc na całej wyspie, które bardzo często odwiedzają przeróżne osobowości, znane, mniej znane, które przybywają oddać chwilę ciszy ludziom zniewolonym, ludziom, którzy cierpieli. Zobaczcie, taka kula przy nodze. O kurde, nawet nie jestem w stanie tego podnieść. A, nie dotykać. A ja tutaj próbuję to podnieść. Dobra, nikt nie widział. Między innymi też wizytował tutaj Jan Paweł II. Jan Paweł II był w 1992 roku, z kolei Nelson Mandela w 1991. Człowiek, o którym wspominałem w serii z RPA, bodajże numer serii chyba 2, autostopem z północy na południe Afryki. Te ostatnie odcinki z tej serii właśnie opowiadają o tym, co zrobił Mandela w RPA i o nierówności, trochę o niewolnictwie, trochę o podziałach i o tym, jak się faktycznie ma to wszystko w dzisiejszym świecie. Idziemy na pierwsze piętro, gdzie rezydowali ci, którzy odpowiedzialni byli za ten cały proceder niewolnictwa. Kolonizatorzy, Francuzi, Portugalczycy, Niemcy, Włosi, Holendrzy. Można by wymieniać i wymieniać. Ciekawy też jest temat ceny niewolników. Zdrowa kobieta która mogła pracować, była warta w XVIII-XIX wieku około 5 do 10 funtów. Z kolei mężczyzna silny, który mógł pracować, 15-20 funtów. Jednak to było kiedyś. Jeśli ktoś by zapytał, okej, kierowniku, a dzisiaj taka kobieta ile by była warta? Między 500 a 1000 funtów, a mężczyzna nawet około 2000 funtów. Biorąc pod uwagę inflację. Mówienie o tym, że człowiek, kobieta bądź mężczyzna kosztują ileś, to jest, powiem wam, że mam normalnie ciarki na plecach, ale też żebyście byli świadomi, że ten proceder handlu ludźmi, on dalej jest. I to nie jest tak, że to zniknęło. On dalej jest. Trzeba też wziąć pod uwagę, że cena niewolników tutaj jeszcze w Afryce przed załadowaniem na statek i przed przeprawą przez Atlantyk była znacząco niższa niż cena docelowa już na miejscu. W Ameryce Południowej, na Karaibach, w Ameryce Północnej. To były naprawdę na tamten czas XVIII wiek, XVII wiek, XIX wiek, to były naprawdę wysokie pieniądze. To nie jest tak, że niewolnik kosztował nic w tamtej stronie świata. Były drogi. Można było sobie pozwolić tylko i wyłącznie, kiedy byłeś bogatym, zamożnym władcą ziemskim, ale też trzeba zauważyć, że była tendencja, jeśli na przykład potrzebowano dużo rąk do pracy i bardzo była duża śmiertelność, no to ogólnie ta cena za niewolnika była też niska, no bo był wysoki popyt, więc był wysoki obrót, więc to po prostu szło dziwnie. Ruszamy. Bye bye. Zamykam dom niewolników i idę zobaczyć, jak wyspa wygląda dziś. Jak się ma, jak sobie tutaj żyją lokalni, bo to jest też ciekawe. Mieszka tutaj około 1000 osób, moi drodzy. Mają tutaj przychodnię, w której pracowała, uwaga, przez około 2 lata siostra chryzologa, którą oglądaliście na poprzednim odcinku. Polecam wywiad z siostrą chryzologą, ponieważ jest naprawdę przeciekawy i były poruszone przeciekawe tematy. Baobab na środku podwórka. Widać chata w ruinie.
Tutaj całą ekonomię wyspy dla tych lokalnych napędzają turyści. 0,36 km². No to można powiedzieć, że taki kwadrat 600 na 600 metrów. Salam. 600 na 600 metrów. I from Poland. How do you know? Jak wiesz? How do you know? The face? No, koleżka mówi, że ja z Polski, bo po ryju poznaję. Jak to możliwe, ty? Jak można powiedzieć, że kierownik z Polski? Kierownik równie dobrze mógłby być z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, z Łotwy. No właśnie. Jak on to wiedział? Dawajcie go, przestraszymy. Przestraszymy go. Nie boi nic, ty, Mordula. Mordula, toż ty mi obsikałeś tamtą tablicę. Wyjaśnienia, proszę. Ministère de Education Nationale. Szkoła. Szkołę tutaj mają. Powiem wam, że klimatycznie tutaj jest. Naprawdę klimatycznie i życzliwie. Ale ta życzliwość wynika z prostej przyczyny. Do turysty. Powiedzą, że gdyby turysta nie przypływał tutaj, to ich by tutaj nie było. Musieliby się gnieździć w tej wielkiej aglomeracji, którą jest Dakar. A przyznam szczerze, że Dakar ładniej wygląda, ale w środku, tam w centrum. Ale jak wyjedziecie, polecam wam w ogóle cofnąć się do tego odcinka, w którym przyjeżdżam do Dakaru. Jaki tam jest rozpierdziel, szok. W lewo. Idziemy w lewo. Ale pusto tutaj. Mortula, co ty tam się pucujesz? Gdzie ty oko zostawiłeś? Jedno oko na Maroko, a drugie na Senegal. Mordula, masz może ten i u mnie trochę tam wypucuj. Mordula, wypucuj u mnie łapę. Sprzedają te odciśnięte malowidła bądź takie obrazy. Chociaż z drugiej strony, jaki turysta jest w stanie kupić tak duży obraz? No tylko i wyłącznie turysta tak zwany lokalny. No bo inaczej to nie ma opcji. O, zobaczcie, tutaj ktoś sobie mieszka. Po czym poznaje, że mieszka, bo antena satelitarna. W takich barakach. No, kto normalny z podróżników by kupił taki obraz, żeby zabrać samolotem? No chyba, żeby wracał samochodem, to może jakoś to by miało sens głębszy. Ładne. Połączenie materiału, kolorów. No zobaczmy. Sudan Północny, Południowy, dobrze ogarnęli. Maroko, no Sahara Zachodnia wcielona w Maroko. No. Jesteśmy na górze. Salam. Jak fajnie. Teraz wejdźmy sobie na górę. Ciekawe, czy będzie jakiś bilecik. Chyba nie powinno być żadnego biletu. Więc na spokojnie sobie możemy wbijać. Przyjemnie tu jest. W sensie tak inaczej. Taka inna Afryka. Taka spokojna. Ty, do galerii sztuki wpadłem. Tutaj zobaczcie, kury obrazy oglądają. Ale faza. Kokoszka, ty, opowiadaj. Co tutaj na obrazach? Co? A bez biletem czy bez? Jak bez biletu, to się nawet nie boją. Wyszedłem tak szybko, żeby wam pokazać. To jest fort, w którym jest normalnie przeładownia. Tu są po prostu, widzicie, takie tory. Nie wiem, czy będzie teraz tutaj trochę widać. Normalnie tory do transportu pocisków. Wchodzicie normalnie do całej przeładowni, do bunkra poniekąd. Tak jest, do bunkra, gdzie gość po prostu ma swój sklep. Zobaczcie na to. Niesamowite. Oczywiście tutaj rdza zjada to od środka, ale jest. I on tutaj sprzedaje różne rzeczy. Ale ciekawie to wygląda.
Normalnie bunkier. Proszę zobaczyć. Fortyfikacje były w środku, fortyfikacje są na górze. Działa alty Pulpetina. Mów, jak się wymawia te artyleryjskie. Co tym pulpetinom, że zawsze jednego oka im brakuje. Francuzi zamontowali, bo strategiczny punkt tutaj wokół do ochrony, moi drodzy, wyspy. XIX wiek, proszę bardzo, zdemolowany przez turystów poniekąd, ochrona dla pulpetów. Ale druga kwestia jest taka, bardzo ważna, że nie tylko Francuzi tutaj stacjonowali, ale i Portugalczycy, moi drodzy, Holendrzy, Francuzi, Brytyjczycy, więc każdy tutaj swoje tak zwane 5 minut miał. Nie wiem, czy wiecie, że z takich dział, które nie są już w użytku, są firmy, które robią scyzoryki. Naprawdę. To jest świetna stal. Scyzoryk ze stali, która pochodzi z działa. Brzmi dobrze. Memoriał ku pamięci tego, co się wydarzyło w historii tutaj na wyspie. 99 rok. Relatywnie niedawno. 26 lat temu niespełna. Ale co to pokazuje, moi drodzy? Bardzo ciekawe spostrzeżenie na bazie doświadczenia. Afrykańczycy, niezależnie od tego, w jakim kraju żyją, to dość niedawno zaczęli w ogóle zwracać uwagę na takie aspekty kulturowe, które faktycznie zachowują tożsamość kraju. Zobaczcie, tam jest jedno działo, tam sobie ktoś ma chatę, pranie wisi. Można wejść, nie można wejść, ciężko powiedzieć. Spróbujemy wejść, zobaczyć. W każdym razie widać, że tutaj już takie prywatne, taka prywata. Niesamowite, jak to się wszystko, zobaczcie, jak to wszystko musieli ogarnąć, plus minus. No chata w bunkrze, w byłym dziale. Dakar. Proszę zobaczyć w oddali. No zobaczcie, jak jesteś niewolnikiem, to z takiej wyspy weź ucieknij. No weź ucieknij, no chcesz, nie chcesz. Ciężki temat, jak więzienie. Życie płynie. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest tutaj przychodnia mała, ale niestety jak jest coś poważniejszego, no to trzeba zabierać do Dakaru, bo tutaj niestety nie... A ty, mamy. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tu i sklepy są. No bo co by lokalni jedli? Łódź przyjeżdża, to i handel musi tutaj się obracać wokół wyspy. Tam za pół godziny będziemy odpływać z przystani, a my jeszcze idziemy na sam koniec odcinka odwiedzić ciekawy punkt na mapie Gore. Nosorożec. One krzyczą. Krzyczą, żeby zdjęć nie robić, ale co można? Można nie robić albo można robić. To ja robię. I tu się zamyka cały, że tak powiem, cały clue wyspy turystycznej. Żyją z turystów, ale są zmęczeni turystami. Nie chcą turystów, ale ich potrzebują. I w pewnym momencie to koło się jakoś tak dziwnie zamyka. I ciężko znaleźć dobre rozwiązanie w tym wszystkim, ponieważ no nie ma rozwiązania. Bez turystów ich nie będzie. Po prostu. Na sam koniec, szanowni państwo, jeden z ważniejszych punktów na mapie Gore, czyli pomnik zniesienia niewolnictwa ufundowany przez Francuzów w 2002
albo 2006, nie jestem pewien, ale to chyba najmniej ważne. Pomnik pokazuje to, tak jakby skupia to, co się wydarzyło, to, co miało tutaj miejsce. Ale jestem, moi drodzy, ciekaw jednej rzeczy bardzo ważnej. A mianowicie zastanawiam się, czym dla Was jest wolność. Napiszcie proszę w komentarzach, czym dla Was jest wolność. Czy czujecie się może niewolnikami w aktualnym stanie bytu? A może czujecie się ludźmi wolnymi? Napiszcie, uzasadnijcie dlaczego. Ciekaw jestem, z przyjemnością poczytam przy okazji tego właśnie wątku. Czym jest dla Ciebie wolność, moi drodzy? Pozdrawiam Was serdecznie z przysłowiowego końca świata, moi drodzy. Słyszymy się w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej ostatnim odcinku z Senegalu. Nie wiem, co się wydarzy po drodze, bo będziemy jechać, moi drodzy, do Gambii, ale co się tam wydarzy, nikt tego nie wie. Zatem bądźcie czujni, pamiętajcie o tym, żeby mieć włączony dzwoneczek na kanale. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, moi drodzy, podać odcinek dalej. A to białe to nic innego jak senegalski śnieg, czyli co? Czyli sól, moi drodzy. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za obecność na odcinku. Pozdrawiam wszystkich stałych i nowych widzów. Trzymajcie się, pozdrawiam. Czołem! Wole yakata